Cześć, witam w projekcie Czarnula. Kolejny odcinek. Trochę czasu minęło, pewnie z pół roku, odkąd kiedy się odzywałem ostatnim razem. No, w poprzednim odcinku widzieliście, jak właśnie jechałem do mechanika, do warsztatu, żeby ogarnąć zawieszenie, żeby obniżyć go na tych Aibachach, posadzić i żeby zrobić klimę. No i właśnie, pół roku minęło, lato się prawie kończy. I jakby to powiedzieć, mogłem przetestować samochód dobrze, sprawdzić jak to wszystko wygląda, jak to wszystko działa i to z klimą, tak samo z klimą jak i z zawieszeniem. Trochę jest do opowiadania, może najpierw zacznę tylko temat, zawieszenia. Zawieszenie, czyli tak, założyłem te Aibachy i faktycznie komfort. Wiecie, komfort to jest rzecz, jakby tak powiedzieć, subtelna. No, zależy, dla jednego komfort to jest to, że płynie jak na tapczanie, a dla drugiego komfort jest taki, że zęby mu nie wyskakują ze szczęki, nie? To jest zależy co kto lubi. Jak dla mnie na przykład to standardowe zawieszenie, które miałem przedtem, było faktycznie bardzo miękkie i fajnie wybierało dziury, te takie, szczególnie takie duże dziury, takie jak tarka. Ale autostrada albo na przykład jakieś ronda, większe, mniejsze w mieście, no to trzeba było dosyć mocno zwalniać i bardzo wolno pokonywać, żeby ten samochód się nie przewrócił, no bo płużył mocno. To jakby trochę nie podobało mi się, tak samo jak skręt jakiś ostry gdzieś na skrzyżowaniu. No i po założeniu tych Aibachów faktycznie ten efekt się zmniejszył, że te ronda już lepiej się pokonuje, można szybciej nawet jechać i nie ma się wrażenia, że zaraz się wyleci z fotela na zakręcie. Jest lepiej. Autostrada też, trochę tak się pewniej czuje człowiek. Także to jest na plus. Na minus, no to faktycznie ten taki efekt super wybierania tych wszystkich nierówności trochę się zmniejszył, więcej czuć tych takich tarkowatych rzeczy. No ale coś kosztem czegoś. No. Niektórzy czytałem czy słyszałem opinię, że właśnie jak się zmienia sprężyny na jakieś tam zamienniki, to się już psuje samochód, bo to nie jest Mercedes. Na co dzień jeżdżę normalnym samochodem, dostawczakiem faktycznie, ale tam też jest dosyć miękkie zawieszenie i nie jest tak aż miękkie jak w standardowym 124, czyli nie ma tego purzenia i właśnie zależało mi na tym, żeby troszkę tak utwardzić to. Więc dla mnie, jeżeli chodzi o moją opinię po pół roku jazdy, to jest efekt trafiony. Bardzo mi się podoba ta charakterystyka, która teraz tego zawieszenia się zrobiła. Faktycznie jestem na 15 felgach i jestem na tych dużych oponach takich standardowych, jak wyszedł z fabryki. No i to też sprawia efekt, że te dziury są lepiej wybierane. Docelowo będzie założona inna felga, więc prawdopodobnie to się popsuje. Będzie trochę gorzej. I może moja opinia się zmieni wtedy. Ale na dzień dzisiejszy jestem na plus. Jestem właśnie w tym urokliwym miejscu, czyli w zamku w Besiekierach. Jest dzisiaj bardzo ładny dzień, więc postanowiłem szybko nagrać Wam kawałek tego zamku i od razu w otoczeniu tego zamku pokazać Wam, jak wygląda to zawieszenie samochodu. Tak to właśnie wygląda na Aibachu Prokicie 320 na 15 felgach. Trochę może nie do końca równy tutaj jest teren, ale troszeczkę jest pochylony do przodu teren, ale jakby to w ten sposób wyszło u mnie, jeżeli chodzi o prześwit kół i wysokość. Dodam jeszcze, że z przodu z przodu jest guma na 4 dzyndzle, a z tyłu jest guma na 2 dzyndzle, z tego co pamiętam. 2 frędzelki, dwa znaczniki, jak zwał, tak zwał. Także sami widzicie, jak to wszystko usiadło. Tył jest minimalnie wyższy niż przód, z tego co się wydaje, ale szczerze bagażnik jest pusty i nikogo w środku nie ma. A jak coś włożę do bagażnika i jedziemy w dwójkę, w trójkę, to ten tył idealnie się zamyka. Tak to wygląda na tym Aibachu. Szczerze powiedziawszy,
Mam wrażenie, że chyba ten pochył terenu trochę psuje efekt, bo to bardziej wydawało mi się prosto, u mnie przynajmniej pod domem. Tak możecie zobaczyć, jak to wygląda z tym Aibachem. No i tak jak mówiłem, no zawieszenie, moim zdaniem charakterystyka jest dobra. Mi się podoba, fajnie się tym jeździ. Przypomina troszeczkę już nowocześniejszą charakterystykę zawieszeń. Nadal jest ten efekt takiego pontonu minimalnie na szybkich zakrętach, ale chyba tego się nie uniknie. Zawieszenie jest przecież w końcu standardowe. Musiałbym też zmienić amortyzatory, no i wiadomo, robić jeszcze dalsze przeróbki. A tego raczej nie chcę robić. Chcę raczej pozostać w standardzie. Jedynie chciałem troszkę niżej, żeby ten tył mi nie siedział wysoko, a przód nie klepał na dole. Chyba wydaje mi się, że po poprzednim zdjęciu przód wygląda całkiem podobnie do poprzedniej akcji. Jeszcze dodam rozmiar opon, żeby było wiadomo. 195 na 65 R15, a przód jest taki sam oczywiście, tylko nie obciera mi to. Tutaj się wydaje dosyć blisko, ale jakby to wszystko się jakoś dobrze chowa. No nic. Dzisiaj jest ostatni chyba dzień lata, no. Ostatni dzień upałów, ma być aż 32 stopnie. My jedziemy sobie nad jeziorko, trochę poczuć tego urlopu, który nam został. Jesteśmy cały czas w temacie zawieszenia. No jeszcze kolejnym takim efektem, który zauważyłem, jest to, że nie siada mi tak tył, jak załaduję bagażnik cały różnymi sprawunkami. Teraz przyjechaliśmy na urlop właśnie i uwierzcie mi, że zapakować się do 124 na urlop nie jest też trudno, ale też nie jest łatwo, bo jak chcesz przy okazji jeszcze wziąć sobie leżaki 2 składane i jeszcze takie różne gadżety, które zajmują trochę miejsca, plus walizeczka kosmetyków, oleju na dolewkę, płynu chłodniczego i tak dalej, skrzyneczkę z narzędziami małą. No do tego miejsca w bagażniku brakuje. A kłaść coś na tylną kanapę, jakieś pudła, no to trochę profan jest. No. Jak już nie ma wyjścia, to tak działamy. Ale wracając do meritum, zawieszenie tak nie siada. To znaczy nawet z pełnym bagażnikiem, jakieś tam 150 kg bagażniku ponad pewnie, nie było takiej różnicy w wysokości zawieszenia. To jest plus, bo na tym standardowym zawieszeniu, jak coś tylko załadowałem więcej, to od razu mi siadał mocno, bo sprężyny już były wygiełdane, jedna była pęknięta. Więc to jest taki plus trochę. Dzisiaj jest piękny dzień, jedziemy zaraz sobie nad wodę, już to chyba się powtarzałem. Dzisiaj jest piękny dzień, więc jedziemy zaraz nad wodę, trochę odpoczywać. Jeszcze tylko Wam nakręcę szybko ujęcie. Muszę go trochę przegazować. A dlaczego? Gazuję go troszkę, próbuję go o przyspieszaniu, to Wam powiem w kolejnej części. A uwierzcie mi, że no mam trochę takich przygód, no, małych usterek z tym samochodem, a jak się chce samemu naprawiać, diagnozować, to tak czasami jest, że chodzisz po omacku, kupujesz części, nie wiesz do końca, czy to jest ta część, czy nie, diagnozujesz go. No ale tak z tymi samochodami jest. Dobra. Over and out. No właśnie tutaj pod domem tak mniej więcej znalazłem takie miejsce, gdzie wydawałoby się, że jest trochę równiej. Więc widzicie, jak to wygląda na prostym terenie. Jest stosunkowo równo, przód do tyłu. Dam zooma na prześwit. Tutaj jest
2 cm powiedzmy, tutaj widać centymetr. Mi właśnie chodziło o to, żeby opona, przynajmniej na standardzie, żeby opona nie chowała się na wprost pod nadkole, tylko żeby wyglądało, jakby wypełniało całe nadkole. No. Z tyłu jest też tak mniej więcej równo wypełnia. Lewa strona, prawa strona, prawda? Więc to mi akurat leży. Mi to leży, takie coś. Jest leciutki nachył do przodu, sprawia to taką lekkość tego samochodu, taką świeżość troszkę, bo jak tył za nisko siedzi, to tak się wydaje, jakby trochę szorował dupą po asfalcie, a teraz jest tak jak miało być. No dobra. Do zobaczenia później. Jestem na dosyć urokliwym miejscu takiej starej stacji benzynowej, która już jest nieczynna albo jest czynna tylko w jakiś wyjątkowy sposób, nie znam się, ale stoją wciąż stare dystrybutory i pomyślałem, że to będzie fajne miejsce, żeby nagrać Wam jeszcze jedną wstawkę, jak się to auto prezentuje na tych felgach. No dawno na nich nie jeździłem i powiem szczerze, tak, faktycznie komfort jest o wiele niższy, czuć wyboje, ale znów wygląd rekompensuje wszystko. Zobaczcie na to, cholera. Dobrze to wygląda. Jak się jeździ po autostradach, równych drogach nowych, to jest fajnie. No niestety jak się wjeżdża na jakieś bezdroża, no to już jest gorzej. Jest też bardzo fajny efekt z tyłu. Auto się optycznie poszerza przez te szerokie koła. Dzięki temu ma taki bardziej szerszy, taki rozkraczony efekt. Pokażę ujęcie rozmiaru. Docelowo będę tutaj zakładał opony troszkę węższe i troszkę wyższe, to znaczy 225 na 45, ze względu na to, że taka konfiguracja jest właśnie dedykowana. I tutaj jest dosyć szeroko teraz. Na razie jeździłem, nie obciera mi nigdzie. Nie wiem, czy na dużych dobojach może dobijać tutaj, ale wydaje mi się, że powinno się jakoś dobrze chować. Jak założę te opony, które będą troszkę węższe, ale wyższe, to mam nadzieję, że wtedy nie będzie żadnego problemu. No i oczywiście felgi też potrzebują odnowienia totalnego. Ale to wszystko dopiero na przyszły sezon. Ja zaraz wracam do domu, zakładam z powrotem moje 15, bo jutro czeka mnie długa trasa. A gdzie jedziemy i w jakim celu, to się dowiecie w kolejnym odcinku. Dobrze, na razie dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Jest to uzupełnienie tylko mojej modyfikacji w postaci zawieszenia Aibach Pro-Kit, czyli sprężyn. I przy okazji mały bonusik, czyli założenie 17 monobloków na oponach, które mają 14 lat, więc przejechałem tylko tutaj koło komina po wioskach powoli, żeby zrobić to ujęcie, zobaczyć jak to się sprawuje, czy się obciera, czy nie, i z powrotem wracam na normalne koła 15. A te opony, a te felgi czekają na przyszły sezon. Wtedy założymy sobie już ładne nowe opony, no i oczywiście odnowię te felgi. Jutro jedziemy w trasę, a dokąd i po co? Też coś motoryzacyjnego dowiecie się w kolejnym odcinku. Więc zapraszam Was już teraz.